Siemanko, to mój drugi dzień na Wyspach Zielonego Przylądka, czyli Capo Verde. Dzisiaj zabieram Was na slumsy. O, właśnie przyjechała po mnie taksówka. Zabieram Was na slumsy i pokażę Wam, co ciekawego tam się dzieje. Oto historia, która pokazuje, jak małe gesty mogą zmieniać życie. W sercu malowniczych Wysp Zielonego Przylądka kryje się codzienność wielu dzieci, które walczą o lepsze jutro. Nasza bohaterka, wolontariuszka z wielkim sercem, pomaga najmłodszym mieszkańcom tej wyspy, dostarczając nie tylko wsparcie, ale i nadzieję. Dobra, jest już ze mną Ola. Ola, przywitaj się. Cześć, witajcie kochani. Dobra, przyszliśmy właśnie coś pokupować tutaj, jakieś słodycze, jakieś, co jeszcze kupimy, jakieś zeszyty, jakieś tutaj kupimy tutaj? Zeszyty, zobaczymy, czy tutaj będą, ale jedzenie jakieś też? Jakiś ryż, coś puszkowanego, coś co może przetrwać, bo nie mamy elektryczności, w związku z tym nie możemy przechowywać nic w lodówkach. No dobra, no to bierzemy. A jakieś mydła, jakieś takie rzeczy? No weźmy, no. Dobra, bierzemy na początek najpotrzebniejsze rzeczy, czyli do jedzenia po prostu. Jakieś chemiczne. Bez łuski, typowa dla Capo Verde. Z tego robi się keczupę, nasze danie tradycyjne. Serio? Mhm, Wow, to ciekawe. No weźmy. Jakiś ryż może też? Jest tu? Nie. Na pewno gdzieś jest, ale na razie nie. Dobra, rzeczy takie jakieś z chemii, jedzenie i tak dalej kupione. Teraz jeszcze trzeba pojechać po jakieś zeszyty, flamastry i krety. A jak ktoś z Was przyjeżdża w takie miejsca, przyjeżdżacie na wakacje, jeśli do Afryki, to pamiętajcie o tym, że fajnie coś zabrać z Polski zawsze, bo tutaj ludziom się zawsze coś przyda. Ja na przykład w wielu miejscach nauczyłem się to, że nawet jakieś ubrania, których nie potrzebujecie, właśnie takie rzeczy, które właśnie dzieciaki mogą wykorzystać, jakieś zabawki, właśnie jakieś zeszyty, jakieś coś. Co jest często takie U nas też, kochani, mamy taką akcję, że jeśli ktoś jest na wakacjach i na przykład nie potrzebuje już swoich ubrań, bo już nie będzie nosił na zimę, czy ma na przykład kosmetyki w połowie wykończone, nawet nie ma problemu, my to wszystko odbieramy z hotelu. Gosia i Darek, nasi przewodnicy, mają też taką akcję Podaj Dalej i po prostu podają to najbiedniejszym, najbardziej potrzebującym rodzinom. Bo właśnie to jest ciekawe, dużo osób o tym nie wie i sobie nie wyobraża tego, że ci ludzie tego potrzebują, bo dla Was na przykład połowa płynu albo jakiegoś czegoś do kosza leci, a tu się ludziom przyda po prostu. Także jak Wam coś zostaje, lepiej to dajcie komuś innemu, bo jemu się zawsze przyda. Dobra, idziemy jeszcze kupić inne rzeczy, które wykorzystają dzieciaki w lepszym stylu, żeby się uczyły, bo nauka jest bardzo ważna. A dzisiaj akurat jest 6 grudnia, jest Mikołaj, to przyjedzie Mikołaj Piotr. I dobra, wzięliśmy szczoteczki do zębów dla dzieciaków, plecaki, jakieś kredki. O, spadło. Dobra, dojeżdżamy już. Zaraz Wam pokażę tutaj co i jak wygląda. Okej, jesteśmy teraz na Terra Boa, inaczej dobra ziemia, dlatego że tutaj znajdują się też ziemie żyzne i uprawne, ale tak naprawdę ona nie jest do końca dobra ze względu na jakość życia mieszkańców. Jest to jedna z najbiedniejszych dzielnic na wyspie Sal. Wyspie Sal, która notabene jest turystyczna, pełna 5-gwiazdkowych resortów, a tutaj kawałek dalej za miastem żyje się w ten sposób. Jest już zupełnie inaczej. Rodziny, które mają troszkę lepsze dochody, troszkę lepszą jakość życia, mają takie murowane domy. Natomiast osoby, którym jest ciężej, trudniej, mieszkają dosłownie w takich zbitych z blach, z jakichś starych kontenerach, zbitych z płyt, z desek. Także to wszystko to są ich domy za foliami i w ten sposób żyją tutaj osoby, które mają najtrudniejszy dostęp do pieniędzy tutaj na wyspie. Tutaj nie ma też elektryczności, nie ma wody, w związku z tym muszą sobie albo generować tą energię, a wodę pobiera się tu w tym miejscu, to jest tak zwane fontenario, otwierane jest ono 2 razy dziennie, ustawia się tutaj kolejka. Tam jest studnia po prostu? To jest studnia, do której dostarczana jest woda słodka i to wodę słodką... dostarczana jest woda? Dostarczana jest, nie ma tutaj studnia. Woda jest odsalana, bo tutaj nie ma słodkiej wody na wyspie Sal. No właśnie o tym czytałem, że tutaj nie ma w ogóle słodkiej
słodkiej wody. Czyli, dobra, to może wytłumacz, skąd ta woda się bierze? Z oceanu i tak naprawdę przechodzi tutaj odsalają proces odsalania. okej. Mamy odsalarnię, która zlokalizowana jest chociażby w Santa Maria Okej. i ta woda potem odsalana trafia do takich punktów, do takich miejsc, które 2 razy dziennie są otwierane i tutaj pobierana jest woda przez rodziny. Ponieważ rodziny cały dzień nie stoją w kolejce, to ustawiają swoje kanistry. Każdy Żeby wie, była który ma i kolejka. to jest kolejka. Kiedyś Generalnie widziałem właśnie, jak byłem w Afryce w jednym kraju, jak kolejka stała, to ludzie swoje klapki zostawiali po prostu i było wiadomo, kto gdzie stoi. Dobra, powiedz mi, a to ludzie mają wyznaczoną ilość wody, ile mogą wziąć, czy Nie, biorą po zależy prostu to ile od chcą? możliwości finansowych, ponieważ to jest płatne. W Płacą związku za z tym to. oni za to płacą i To co się dzieje, jak ktoś nie ma pieniędzy? no to musi ograniczyć spożywanie wody, czyli tak naprawdę odbierane są podstawowe prawa do życia, do funkcjonowania. No bez wody się nie bo da po żyć. prostu No. bezwodno ma taką ilość, która pozwoli mu na nieodwodnienie się, ale nie może sobie pozwolić na przykład na pranie, na kąpiele i tak dalej. W związku z tym no, musi tą wodę zakupić w takiej ilości, na jaką go stać. Szok po prostu. Ile ludzi tutaj mieszka? Tutaj w tym terenie, gdzie Tutaj jesteśmy na teraz? tym terenie około 3000 osób może mieszkać. 3000 osób. Wow. Bo to nie jest tylko ten teren tutaj na Teraboa, tylko jest jeszcze Santa Cruz, więc że tak powiem połączyłam te 2 sąsiedztwa, które uchodzą za 2 najbiedniejsze sąsiedztwa na wyspie Sal. Czyli i Santa Cruz i Teraboa to będzie gdzieś mniej więcej tyle osób. Z czego no, duża większość to są dzieci. Ile tu dzieci właśnie jest tej świetlicy, którą robicie? Zrobiliście? Ile dzieci tutaj przybyło do tego? Ile przychodzi codziennie? Dzieci na liście mamy 90, czyli pomagamy takiej ilości dzieci, jeśli chodzi o ubrania, buty, materiały szkolne, materiały higieniczne, środki itd. Natomiast nie wszystkie dzieci przychodzą do świetlicy. Niektóre z nich nie korzystają z tej pomocy świetlicy w formie takiej bieżącej, czyli nie korzystają z korepetycji, z lekcji języka angielskiego, tylko po prostu pobierają dobra materialne, ale duża część dzieci, powiedziałabym około 60, przychodzi do świetlicy na bieżąco. Mamy jedną turnę rano i wtedy oni jadą do szkoły na popołudnie, a druga przyjeżdża po południu i wtedy ci z rana jadą do szkoły. Czyli zawsze w klasie mamy około 30 parę osób. Powiedz mi, jak ci ludzie tutaj zarabiają pieniądze? Generalnie są to ludzie, którzy w dużej mierze bardzo ciężko pracują i zazwyczaj zatrudnieni są w sektorze turystycznym albo sektorze usługowym. Aha, czyli oni po prostu stąd dojeżdżają tam do miejsc turystycznych, na przykład do Santa Maria Tak. i tam zarabiają. pracują. Ja znam osobiście bardzo dużo matek, które pracują od rana do wieczora, na przykład jako serwis sprzątający, tylko że niestety no, wynagrodzenie jest tak niskie, że nie pozwala to na godne życie i dlatego kończą w takich miejscach jak tutaj, a jeszcze gorzej, jeśli są to samotne matki, nie? To wtedy już w ogóle jako samotne matki bardzo ciężko im się finansowo tutaj odbić, żeby żyć na przykład w stolicy. Dobra. A czy to jest duży problem właśnie tutaj, dużo jest samotnych matek, czy jak to tu wygląda? Generalnie problem samotnych matek jest tutaj bardzo duży ze względu na fakt, że przede wszystkim często zachodzą w ciążę z przypadkowymi osobami, czyli nie są to związki. Okay. Inna sprawa to jest taka, że są to związki, które się rozpadły, dlatego że jeśli sobie wyobrazimy, że para pracuje po 10 godzin dziennie i nie widzi się w ogóle, no tak, no to taki związek nie ma racji bytu, więc bardzo często związki i rodziny z tego powodu się właśnie rozchodzą. No i te matki zostają potem same z dziećmi, dlatego że dzieci tutaj są matek. Generalnie jest tak przyjęte, że ojcowie pomagają, owszem, ale dzieci należą do matek i rzeczywiście te mamy potem z dziećmi zostają same. Tutaj też jest bardzo dużo miejsc, gdzie się przetrzymuje zwierzęta, stąd też zapach, dlatego że oni bardzo blisko żyją zwierząt i tutaj na przykład mają też trzodę w tych budynkach tutaj obok. Budynkach czy blachach. Czym głównie się tutaj ludzie żyją? Właśnie Czyli tutaj mają zobacz, swoje... tutaj masz świnie, a tutaj masz dom. Świnie, no tak, no. I wygląda tak samo i to jest najgorsze. No, właśnie, to chciałem właśnie powiedzieć, że to praktycznie się od siebie nie różni w ogóle. A jego nie mają problemu z tym, że to się wszystko nagrzewa, bo to jest wszystko z blachy zrobione. Tu jest bardzo gorąco. Teraz w sumie jeszcze się nawet sezon zaczyna. Ile tutaj jest w sezonie stopni? No latem około lipca, w lipcu, w sierpniu może być około 30 stopni, nie ma wiatrów, w związku z tym ta odczuwalna temperatura jest wyższa i oczywiście to się bardzo nagrzewa, w związku z tym mają pootwierane tutaj drzwi, okiennice i wszystko, ale fakt faktem, że no jest tutaj gorąco, to jest jedna z tych niedogodności, które muszą znosić jako osoby o biedniejszym, niższym statusie. Są śmieci, tak jak widzisz tutaj, nie? Że oni nie mają za bardzo co z tymi śmieciami robić, więc albo są one palone na miejscu, czasami są też zbierane, albo bardzo często są po prostu wyrzucane. Brakuje takiej podstawowej higieny tutaj w tych zakamarkach, nie? Okej, ale no jest źle, oczywiście, że jest źle, ale powiem Ci szczerze, że byłem w niektórych krajach w Afryce,
było Jeszcze jeszcze gorzej No. pod względem śmieci. Bo tutaj, szczerze mówiąc, ja też byłem bardzo zaskoczony, na przykład w Santa Maria. No wiadomo, to jest turystyczne miejsce. O, wbiło mu się kole. No już dobrze. Wbił. Ale w Santa Maria ogólnie jest bardzo Jest czysto. czysto. To byłem bardzo zaskoczony, że to akurat sobie tutaj pod tym względem trzymają. No to wiadomo, są śmieci, no ale to też jest Tak. jak jest. A czym to jest spowodowane właśnie, że tam jest tak, mają powiedziane, że tam ma być po prostu czysto, To w bo ogóle turyści są ludzie higieniczni, oni są bardzo czystymi ludźmi, dla nich Okej. bardzo ważna jest higiena, także nawet będąc biednymi, oni jakby bardzo dbają o siebie, o swój wygląd, mają zawsze umyte, uczesane włosy, zawsze ładnie są ubrani i nawet jeśli są to podarunki, rzeczy od innych, rzeczy używane, to zawsze są wyprasowane, wyczyszczone i rzeczywiście no, wyglądają zawsze na bardzo czystych i takich bardzo higienicznych, więc oni mają to po prostu we krwi. Okej. No bo tak jak mówiliśmy właśnie wcześniej na filmie, to że wy robicie te zbiórki, że jak ktoś tutaj przyjeżdża na wakacje, nie potrzebuje już jakichś rzeczy, Tak. to są zabrać na przykład do Polski, to spokojnie może wam to wszystko zostawiać. Tak. Wy odbieracie i przywozicie ludziom na przykład tutaj, w takie miejsce, tak? Dokładnie, przywozimy ludziom, o których wiemy, że mają taką potrzebę, że jest im to wszystko przydatne, przywozimy tutaj też do faweli, do slumsów, więc jak najbardziej to wszystko zostanie wykorzystane i nawet jeśli są to już końcówki kosmetyków, to i tak bardzo się przydaje, poza tym nasze kosmetyki są bardzo wysokiej jakości, oni często nie mają tutaj dostępów do takich kosmetyków, w związku z tym będą bardzo zadowoleni, nawet jeśli to To jest nam- kropelka już No ostatnia. tak, to na pewno. Jedną sprawę wam jeszcze wyjaśnię. Dlaczego Ola powiedziała fawela? Bo wiele osób z was ode mnie może z kanału kojarzyć fawelę, jako na przykład fawelę w Brazylii, albo jak byłem, no dobra, w Kolumbii to się nazywało akurat komuna, ale właśnie tutaj jest język portugalski, tu się mówi po portugalsku, to była kolonia typowo portugalska. Jakie zwyczaje oni jeszcze zatrzymali po Portugalczykach tutaj? Bardzo dużo generalnie obchodzenie świąt, całą religię rzymskokatolicką przejęli świętowanie świętych katolickich, takie jak świętego Jana, który jest notabene patronem Porto, to oni też go bardzo hucznie tu świętują, świętego Antoniego, Matka Boska Fatimska, która objawiała się pastuszką w 1917 roku w Fatimie w Portugalii, tutaj jest bardzo mocno celebrowana. Sposób obchodzenia Wielkanocy czy Bożego Narodzenia, no, czyli głównie tradycje religijne całkowicie przejęli, przejęli też tradycje językowe, dlatego że ich język kreolski dużo i mocno bazuje na języku portugalskim. Właśnie, to też wam nie mówiłem, bo tutaj głównie jak przyjeżdżacie, można się porozumieć właśnie po portugalsku, no ale po angielsku też pogadacie, ale oni mają właśnie jeszcze język kreolski, jeśli mówię? Kreolski, taki typowo swój. A wiesz może, w którym roku oni niepodległość ogłosili od W 1975 roku. 75, no. Natomiast jest to stosunkowo młody kraj, dlatego że byli rządzeni przez wojsko i przez jedną partię aż do 91 roku i właściwie dopiero wtedy wprowadzona została demokracja. Okej. Dobra, no to powiedz może coś o tym, co ty tu robisz od 9 lat, bo ty zaczęłaś tutaj przyjeżdżać 9 lat temu, że zaczęłaś pomagać tym dzieciom tutaj, tak? Tak jest. Jak ta świetlica na początku wyglądała, jak tu przyjeżdżałeś? Bo to Ola mi wszystko opowiadała już wcześniej, ale to po prostu między sobą rozmawialiśmy w samochodzie, a fajnie, żebyście usłyszeli, bo to jest naprawdę fajna historia. 9 lat temu, kiedy tutaj przyjechałam, ja zawsze chciałam być misjonarzem w Afryce. Trafiła akurat tutaj na Wyspę Zielonego Przylądka zupełnie z przypadku i przyjechałam tutaj początkowo na miesiąc, żeby uczyć dzieci angielskiego. Zostałam ostatecznie 9 lat, no i dalej tutaj jestem, już mam tutaj życie prywatne, rodzinę i tak dalej. Natomiast kiedy tutaj przyjechałam, świetlica wyglądała mniej więcej tak jak to, czyli były to po prostu takie plandeki, bez dachu, piasek na ziemi, dzieci bez butów, bez majteczek, no i generalnie było bardzo ciężko, brakowało nam wtedy na codzienne posiłki. No ta świetlica nie funkcjonowała tak prężnie, jak funkcjonuje dzisiaj, także to jest 9 lat pracy, które no, razem z Wanią i z pozostałymi wolontariuszami tutaj włożyliśmy, żeby no, ta świetlica mogła pomagać aż 90 dzieciom. Jakoś tak. Dobra, no bo też trzeba od razu o tym powiedzieć. No, macie tutaj zbiórkę, że chcecie pomóc, chcecie bardziej jeszcze wykończyć tą świetlicę, brakuje cały czas pokażesz różnych rzeczy, salę, jak ale no to tak, pokażesz salę, pokażemy to- tam w środku. to wtedy Zobaczycie ten też zobaczysz. dzieci, przyszliśmy w ogóle do dzieciaków, kupiliśmy też trochę rzeczy, jak widzieliście wcześniej. Pamiętajcie, pomaganie jest fajne, warto wspierać takie inicjatywy, a ludzie w Afryce, szczególnie dzieciaki, naprawdę potrzebują tej pomocy. Także każdy grosz, który tam nie przelejecie, na pewno się tutaj przyda i zostanie dobrze wykorzystany. Nasza na początku świetlica była w tym budynku, z tym, że on wyglądał, nie był murowany, tylko były takie właśnie plandeki, to był ten. Okej. I to była nasza pierwsza świetlica, z tym, że to była bardzo mała sala, no dzieci się nie mieściły i dlatego potem Wania,
która posiada tutaj ziemię i posiada swój dom, udostępniła parter swojego domu pod dzisiejszą siedzibę świetlicy. Okej. A powiedz mi jeszcze, jak to na przestrzeni lat wyglądało właśnie, że ta świetlica się tak zmieniła, że jest murowana i tak dalej? Skąd w ogóle na to wzięliście pieniądze? No to były różnorodne zbiórki. My codziennie tutaj staramy się uświadamiać ludzi poprzez wycieczki nasze, które też mają taką część, gdzie staramy się oddać coś społeczeństwu i wtedy przywozimy tutaj ludzi, gości naszych wycieczek, żeby troszkę im uświadomić, jak to wygląda, powiedzieć, co mogą zrobić, żeby zobaczyli, że rzeczywiście ich działanie może zmienić czyjeś życie. No i wtedy zostawiają tutaj bardzo często jakieś przybory szkolne, jakieś drobne pieniążki, jakieś plecaki, piórniki, środki higieniczne i dzięki temu my to wszystko gromadzimy, bo taka jedna osoba myśli, że niewiele zrobi, ale jeśli w takim samolocie jest 200 osób i przywiezie 200 mydeł, no to już zmienia w ogóle życie całej tej społeczności. Dlatego staramy się właśnie uświadamiać, że każde jedno mydełko, każdy jeden ołówek może zmienić życie tej dzielnicy. No i zbieramy właśnie do kupy, a potem rozdajemy tutaj społeczności. Ja właśnie też jak byłem w Etiopii, to tam też byłem w plemionach. To typowe takie miejsce, gdzie tylko plemiona mieszkały. I to też takie, tam murowanego domu to nikt nie miał. Tam po prostu wszystko z patyków robione. I ja się pytałem, co tam kupić, co takiego ważnego potrzebowali ludzie w plemionach. To mi powiedzieli, że mydło. I ja wtedy się zastanowiłem, mydło to tak trochę dziwnie, że jadę i ludziom mydło rozdaję, a później dopiero mnie ktoś uświadomił, że mydło to jest tak ważna rzecz właśnie w takich miejscach, żeby higienę trzymać i tak dalej, no bo wiadomo, później się choroby różne robią i różne wirusy, inne tak później jest, także pamiętajcie, każda pomoc jest dobrą pomocą i na pewno się zawsze przyda. Dobra, idziemy zobaczyć teraz, jak to wygląda w środku. Zapraszam. To są te rzeczy, które... Tak, tutaj są rzeczy, które kupiliśmy dla dzieciaków, wszystko po trochę. Hola, vous êtes? Hola! Bon dia! Bon dia! A to jest typowo działa też jako szkoła dla tych dzieci? Nie, to jest czy taka świetlica socjalna i one tutaj przebywają poza zajęciami szkolnymi i na przykład przygotowują się do kolejnych zajęć. Ponieważ bardzo duża część społeczeństwa jest na przykład tutaj jeszcze analfabetami albo mają bardzo niskie wykształcenie, nie są w stanie pomóc dzieciom w nauce. Tak. Na przykład w mojej rodzinie też są analfabeci, moi teściowie nie potrafią pisać ani czytać, w związku z tym nie są w stanie pomóc wnukom. Rodzice pracują i dlatego te dzieci mające trudności w szkole przychodzą tutaj mają korepetytorki, nauczycielki, odrabiają lekcje, przygotowują się do zajęć. Pani typowo jest zatrudniona tutaj, czy jest tutaj zatrudniona? Zatrudniona, dlatego że bardzo ciężko znaleźć wolontariuszy. Przez 9 lat ja jestem jedynym białym wolontariuszem tutaj. Przez 9 lat. Są osoby, które doraźnie pomagają również, no i są tutaj osoby pracujące, jakby wykonujące po prostu swój zawód, do którego są przygotowane jako nauczycielki. Macie tutaj dzieci? Mamy tutaj dzieci właściwie od 3 roku życia, mieliśmy mniejsze, ale już wyrosły, od 3 do średnio 16 roku życia, dlatego że po 16 roku życia albo zazwyczaj wychodzą już z domu i również ze świetlicy, albo idą do pracy i wtedy zaczynają już po prostu zarabiać na swoje życie. A może powiedz jeszcze o tym problemie, co mi właśnie opowiadałeś w sklepie, że rodzice na przykład, bo ty prowadzisz też lekcję angielskiego. Prowadzę lekcję angielskiego. I rodzice na przykład swoim dziewczynkom nie pozwalają w sobotę przychodzić, bo muszą robić pranie. Tak. Nie wiem, czy wiecie, ale najważniejszą rzeczą w całym tygodniu, jaką muszą zrobić, to jest pranie i akurat wtedy, kiedy jest lekcja angielskiego. Tak, dziewczynki mają tutaj bardzo dużo obowiązków. Przede wszystkim muszą przygotowywać się i uczyć dbania o dom i gotują, piorą i są to dziewczynki w wieku od 5 w górę i bardzo często to jest najważniejsze zadanie według rodziców dla tych dziewczynek i kiedy ja prowadzę darmowe lekcje języka angielskiego, poświęcam swój czas, przyjeżdżam całą drogę, a wojownik już wie, że to jest kawał drogi, bo żeśmy kilkanaście kilometrów zrobili. Jest to też drogie, bo nie ma tutaj innego transportu jak taksówka, można przyjechać do Szparguś autobusem, potem taksówką, więc to się przekłada na jakieś te finanse, to no, te dzieci nie przychodzą na przykład na zajęcia. Raz przychodzi 20, raz przychodzi 5. Kiedy dowiaduje się dlaczego, okazuje się, że po prostu pranie musiały zrobić i to było najważniejsze, trzeba było zrobić pranie. Ostatnio nawet jedna z mam ukarała dziecko za to, że się nie uczy w szkole i za karę nie mogła przyjść na lekcję angielskiego, co dla mnie wydaje się karą nieadekwatną, bo to przecież edukacja tego dziecka powinna się liczyć, no ale to tutaj jest uznawane za przyjemność, za dodatek do i dlatego no niestety jest to duży problem. Tym bardziej, że to jest w takim miejscu, gdzie tutaj turystyka jest rozwinięta, ale cały czas się rozwija, bo to cały czas idzie wszystko do przodu. To dla takiego dziecka uczyć się angielskiego i później pracować w sektorze turystycznym, no to jest już dużo lepiej niż po prostu ma pracować, no nie wiem, w jakiejś innej normalnej pracy, bo jednak
w turystyce to chyba ile mniej więcej tutaj ktoś zarabia? Jak na przykład pracuje ktoś w hotelu, przypuśćmy. To znaczy minimalne zarobki to jest 150 euro i takie zarobki dalej tutaj funkcjonują. Średnie zarobki to jest 200-350 euro i to są takie średnie kwoty, gdzie większość społeczeństwa tyle zarabia i potem na recepcji czy gdzieś już są większe kwoty i za to można wtedy troszkę lepiej żyć, ale generalnie te pieniądze nie są adekwatne do cen tutaj. Życie jest około 30% droższe niż w Polsce. To na pewno tu nie jest, bo ja tutaj na przykład dziennie idę na jakiś obiad, albo coś to jest 15-20 euro, to jest tak od razu. No za hotel starałem się znaleźć taki w miarę okej, no to też przecież chyba 100 euro płaciłem za dzień. No to przypuśćmy, jak ktoś płaci, ma 200 zarabia miesięcznie, a ja 200 za 2 dni zapłaciłem, no to to są nieadekwatne. Nieadekwatne. Na pewno, no wynajem mieszkania teraz w Santa Maria to jest średnio 350 do 550 euro, a zarabiają załóżmy tylko tyle, więc to jest zupełnie nieadekwatne. Szok, naprawdę. No i stąd ta bieda, nie? No tak. Mówiłaś przed chwilą, że właśnie dzieci tu posiłki dostają. Jak to wygląda tutaj właśnie? No staramy się, żeby dzieci codziennie miały ciepły posiłek, dlatego że w domach nie zawsze jest to zapewnione, nie tylko ze względu na brak pieniędzy, ale też brak czasu. Rodzice są bardzo często w pracy cały dzień. W związku z tym chcemy, żeby dzieci jadły zdrowo i codziennie ciepły posiłek skonsumowały. Dlatego przygotowujemy taki posiłek dla tych dzieci tutaj przed szkołą, a dla dzieci, które szły na rano do szkoły, po powrocie ze szkoły otrzymają ciepły posiłek oraz podwieczorek. A dlaczego tu tak jest, że niektóre idą na rano, niektóre po południu? Dlatego, że dużo jest, a mało miejsc w szkole? Jest bardzo dużo dzieci, a bardzo mało szkół, bardzo mało nauczycieli, w związku z tym są tak podzielone i nawet w sobotę niektóre muszą chodzić. A jak daleko stąd mają szkołę? Jest tutaj gdzieś niedaleko, czy muszą dojeżdżać? Szkołę zależy, gdzie chodzi, ale około 5 km stąd, czyli dojście do szkoły na takich małych nóżkach to jest problem, dlatego również z naszych tutaj możliwości finansowych opłacamy busy i te busy dowożą dzieci do szkoły. Nie tylko ze względu właśnie na to, że jest to duża odległość dla małych nóżek, ale też ze względu na higienę, żeby były czyste, żeby nie było widoczne, że pochodzą z tych faweli, bo dochodząc tutaj w tym piasku, teraz jest zrobiona droga, ale kiedyś był tutaj pustynia, piach, to po prostu dochodziły żółte, nie? Więc to było dla nas ważne, żeby one niczym nie różniły się od dzieci, które mają nieco wyższy standard życia. Tak. Tutaj jest nasza kuchnia, tutaj przygotowane są posiłki. Hola, tudryc. Ale ciepło. Ponieważ tutaj nie ma prądu, gotujemy na gazie przede wszystkim. Nie ma tutaj, znaczy są lodówki, ale lodówki tutaj są jako takie kredensy, bo generalnie nie ma tutaj elektryczności, więc nie możemy przyjmować nic, co byłoby jedzeniem, które trzeba przechowywać w lodówce. Przyjmujemy suche jedzenie, makarony, ryże puszkowane i tak dalej. No i na bazie tego przygotowujemy tutaj posiłki. Ponieważ nie ma tutaj wody bieżącej, my ją doprowadzamy z takiego baniaka, który trzeba napełnić, no i wtedy jest tutaj właśnie się myje naczynia. Tak, rozumiem. Dostaliśmy kiedyś, również otrzymaliśmy na elektryczny piekarnik i kuchenkę, no ale niestety nie korzystamy, no bo nie mamy elektryczności. Mamy generator, więc czasami generujemy, ale paliwo jest drogie. I tutaj mamy dodatkową salę, którą dobudowujemy. Tutaj ta sala jest dobudowywana wyłącznie ze środków, które były pozyskane przez naszych rodaków. To były różne licytacje przez Kamienny Kwiatek, Galerię Sztuki, która bardzo przyczyniła się do tego, że to miejsce powstało. Dlatego sama sala będzie nazywać się Kamienna Sala. Bardzo dużo zrobiła też Mirela i pozostałe osoby, które włączyły się w zbiórkę i właśnie zebrały większe fundusze. No i teraz mamy to na pomagam.pl, ponieważ fundusze się skończyły i zatrzymała się budowa i w tej chwili stoimy z tą budową. Zadaszenie już jest, czyli najważniejsze, no ale trzeba to wszystko wyposażyć. No i tutaj rozszerzamy tą salę, żeby móc przyjąć więcej dzieci, bo jest bardzo dużo dzieci oczekujących. No i mamy nadzieję, że gdzieś tam w tym pomagam.pl uda nam się zebrać kwotę. Mamy wykalkulowane, skalkulowane to wszystko na 43 000 złotych. W tej chwili na zbiórce mamy około 4 000 złotych. Także ja jestem pełna nadziei, że to może nam ruszy i będziemy mogli tą salę wykończyć. Tutaj docelowo ma być sala właśnie dla tych większych dzieci, tam dla mniejszych. Bo szczególnie na popołudnie jest dużo więcej dzieciaków niż na rano. No bo teraz większość dzieci w szkole. Teraz jest większość, większość chodzi na rano do szkoły, także większość jest w szkole. A po południu jest naprawdę już tłok, one siedzą jedno na drugim. Tutaj ma być dodatkowa toaleta, no bo tamta już rzeczywiście nie daje rady. Także tutaj ma być dodatkowa toaleta. No i ta sala jest całkiem przestronna, także ma tutaj to zostać wyposażone i mamy tutaj działać dalej. Bardzo fajna. No teraz podczas tej podróży jeszcze odwiedzę jedno takie miejsce, które będzie po prostu w Gambii. Powiem wam, że tak podziwiam takich ludzi po prostu, którzy wyjechali gdzieś, żeby typowo pomagać.
żeby się zajmować tak dziećmi, że no, po prostu ostatnio na swojej drodze coraz więcej takich osób spotykam, jak Adrian i Jessica w Medellin, tutaj Ola, w Gambii będzie kolejna pani, która też to robi. To jest naprawdę fajne, bo widać, że te osoby mieszkają w danym kraju, robią coś fajnego, że pomagają, to no, super to jest. Naprawdę trzeba mieć coś niesamowitego w sobie, żeby takie coś robić. No, jeszcze przyjdę się tutaj pokazać wam jeszcze, jak to trochę wygląda. Właśnie teraz połowa dzieciaków poszła się przebierać w mundurki, bo dzieci tu w mundurkach chodzą do szkoły. No i akurat w przypadku takim, jak jest tutaj, to jest bardzo dobrze, ponieważ nie ma takiego czegoś, że niektóre dzieci są lepiej ubrane, drugie gorzej i że później od razu widać te, które pochodzą ze slumsów, a te, które są bogatsze. Także akurat to jest ok. No i tak to wygląda. Tak żyją tutaj ludzie. Wszystko tylko zbite z blachy totalnie. Tutaj jeszcze trochę inne domy, bo tutaj są już z desek pozbijane, po prostu widać, że to tylko palety pozbijane, stare. No i tak mieszkają ludzie. Afryka. Z jednej strony trochę murowane, a reszta z desek. Chciałem wam właśnie w tych dwóch odcinkach, które nagrałem właśnie tutaj z wyspy Sal, wyspy Zielonego Przylądka, pokazać tą różnicę. To, co możecie zobaczyć właśnie w tej turystycznej części, tak jak to tam wygląda, a to jak wygląda prawdziwe życie. No bo tak jest. Ci ludzie, którzy tutaj mieszkają, którzy tutaj żyją, jeżdżą 30 minut do turystycznej dzielnicy, do turystycznego i miejscowości Santa Maria, tam właśnie pracować za pieniądze, jakie pracują, to słyszeliście. No i żyją w takich domach, gdzie tam jadą i widzą turystów, którzy żyją po prostu, wiecie, w luksusie, spędzają czas na plaży, piją sobie drinki. Takie życie. Popatrzcie, możecie zobaczyć, droga zrobiona, murowana. Ale to nie dlatego, że tutaj, wiecie, miała być do slumsów. Tylko dlatego, że tędy przyjeżdżają busy turystyczne, przez te slumsy przejeżdżają i jadą dalej na pustynię oglądać Fata Morganę. I dlatego zrobili dobrą murowaną drogę pewnie. Bo wcześniej to tutaj była taka normalna, taka jak ta. No i tak jak Ola mówiła, no dzieci te szły tą drogą do szkoły. Zanim doszły do szkoły, no to już całe brudne były po prostu. Tutaj zrobione boisko dla dzieciaków. Na Wyspach Zielonego Przylądka pomoc dzieciom jest nie tylko wsparciem materialnym, ale przede wszystkim inwestycją w ich przyszłość. Dzięki zaangażowaniu organizacji pomocowych i wolontariuszy dzieci otrzymują dostęp do edukacji, posiłków i opieki, które zmieniają ich codzienność. To wsparcie daje im nie tylko lepsze warunki do życia, ale także nadzieję na spełnienie marzeń. W takich miejscach nawet najmniejszy gest może mieć ogromne znaczenie, otwierając drzwi do nowych możliwości. Dobra, przyjechałem zobaczyć najpopularniejszą atrakcję chyba tej wyspy, czyli Salinę. Teraz wam pokażę, jak wygląda. Żebyście wiedzieli to, że właśnie ta wyspa nazywa się Sal od tego, że wydobywają, produkują tutaj sól. Można się tutaj wykąpać. Zaraz wam pokażę. O, tak to wygląda. Czytałem tutaj właśnie, że robią taką konkurencję dla Morza Martwego, że ludzie po prostu przyjeżdżają i kąpią się tam, oni się po prostu unoszą na tej wodzie. Przez to ogromne zasolenie tego miejsca, jest duża wyporność i sobie po prostu pływacie, unosząc się cały czas. Ja oczywiście kąpać nie będę, ale to dlatego, że
Później jak wychodzicie z takiej wody, to jesteście cali z soli. Ja już musiałem zrobić check-out ze swojego hotelu. I jak sobie pomyślę, że miałbym dopiero jutro wieczorem się umyć z tej soli, to nawet nie ma takiej najmniejszej możliwości. Ale na przykład byliśmy może... Czekajcie, ja zastanawiam, jak my byliśmy właśnie w Jordanii, pojechaliśmy nad Morze Martwe. Czy my się tam kąpaliśmy? Znając życie, pewnie nie. Obydwoje z Alą jakoś unikamy takich miejsc. Ale znam kogoś, kto się kąpał. Ja wiem, że dla niektórych to jest szalone. My nawet jak jesteśmy w ładnym miejscu, jest piękna woda, gdzieś na pięknej plaży, to też rzadko kiedy wejdziemy do wody. Ale to tylko dlatego, że my po prostu mamy to na co dzień. Mieszkamy w Tajlandii. I jak się to ma na co dzień, to już nie jest taką atrakcją jakoś super. Ja oczywiście kocham plażę, kocham piękną wodę, ale niekoniecznie muszę od razu do niej wchodzić i się kąpać. Chociaż ostatnio coraz częściej mi się to zdarza. To muszę przyznać. Przypomniało mi się, gdzie jeszcze byłem w takim miejscu. Djibouti. W Djibouti byłem na solnej pustyni. Ile tam tego było. Szok. No nic, dobra. Trzeba jechać dalej. Kolejne miejsce, albo wulkan, albo rekiny. Nie wiem, zobaczymy. A czekajcie, nagram coś na Instagrama, żeby nie było. Trzeba dbać o widzów na każdej platformie, także jeśli ktoś z Was jeszcze nie jest na moim Instagramie, tutaj go macie. Jeśli ktoś nie obserwuje mnie na TikToku, to macie go tutaj. Facebook, nieważne. Te dwie platformy fajnie rozwijają i po prostu zachęcają ludzi do przejścia nowego YouTube'a. A to jest ważne, bo do końca przyszłego roku moim celem jest 1 000 000 subskrypcji i jeśli ktoś z Was nie subskrybuje, zostawcie suba. Pomożecie mi w tym bardzo. Dzisiaj jest Mikołaj, a wy w sumie to będziecie oglądać dzień po Mikołaju. Także dzięki. No, kierowca mi się tutaj zatrzymał. Ale tu widać, ile lat tu musi tu stać. No i w sumie mają teraz dodatkową atrakcję turystyczną, turyści przyjeżdżają i sobie to oglądają. Ale tu widzę, że tu dużo rzeczy się porozpadało już po prostu, budynki, wszystko dookoła. Dzisiaj Wam pokazuję też to, co miałem pokazać właśnie wczoraj, ale niestety wczoraj mi się nie udało. Także w tym odcinku będzie pewnie trochę dłuższy, no ale zobaczcie to, co powinniście zobaczyć. Kolejne miejsce, które odwiedzam, to jest miejsce, gdzie występują małe rekiny. Tam widać, ile ludzi się zeszło. Tutaj występują dokładnie... Thank you, I don't need, thank you. Rekiny, które to są malutkie, żeby nie było, bo te, które są już dorosłe, to w głębokich wodach występują, ale tutaj małe można zobaczyć. Tutaj jest pokazane, że te małe, które tu są, to około 30 cm, już takie starsze mają 70 do 120, a dorosłe osobniki nawet do 3 metrów. Ale ich podobno tu nie zobaczycie. No ale to wiadomo, to trochę za płytko. Patrzcie, ile ludzi poszło obserwować je. Ciekawe, czy w ogóle jakieś są. Przecież jak tu jest tak dużo ludzi, to wcale się nie dziwię, jakby ich w ogóle nie było. No ale cóż, zaraz zobaczymy. Trzeba iść w klapkach, bo same kamienie, nie ma piasku. O, właśnie widzę, jakaś pani chyba idzie bez butów, bo ledwo idzie. Ogólnie nie wiem, czy wiecie, ale małe rekiny można też spotkać na Phi Phi. Nawet jak się jedzie na Maya Bay, czyli tą niebiańską plażę, to ze względu na to, że ona była zamknięta przez parę lat, fauna, flora wróciła do normy, bo była rozwalona totalnie, to nawet się te małe rekiny pojawiły i to jest bardzo ciekawe, bo ja na przykład przez tyle lat, ile tam jeździłem, nigdy nie widziałem, w ogóle myślałem, że to są głupoty, co ludzie gadają, a w tamtym roku widziałem na własne oczy. Oczywiście nie ma się tych bać, ale są. A jak ktoś z Was będzie na Phuket, potrzebuje jakiejś wycieczki, mój brat pomoże. Polacy na Phuket na Instagramie, wejdźcie, to możecie tam napisać. No niestety, nie udało się zobaczyć żadnego, no ale się nie dziwię, jak jest tyle ludzi, no to pewnie się spłoszyły. Nie ma co gadać. Teraz muszę wyjść tak, żeby nie zmorzyć całych spodni.
Nie chciałbym w mokrej jechać, bo mam stąd kawał drogi. Wiecie co? Stwierdziłem, że zrobię coś dobrego. Mikołaj dzisiaj jest, a tym dzieciakom się to przyda. Tutaj jest ta zbiórka, którą możecie znaleźć dla dzieci. Cyk. Czekajcie, muszę tu wpisać dane. Dziękujemy za wsparcie. Mikołaj, podróże wojownika 5000. Zachęcam Was do też wspierania takich rzeczy. Są naprawdę miejsca na świecie, gdzie ludzie potrzebują tej pomocy. A jeśli każdy z Was, może nie każdy, ale co któraś osoba wpłaci 5-10 zł lub więcej, jeśli ma taką możliwość, to myślę, że wspólnie damy radę wykończyć tą świetlicę dla tych dzieci i to będzie coś fajnego. Żeby każdy tutaj widział, Twoja wypłata została zaksięgowana. Dziękujemy bardzo za wsparcie. No, fajnie. I tak właśnie zakończę ten odcinek. Pamiętajcie, że pomaganie jest fajne. Niektórzy naprawdę bardzo tej pomocy potrzebują. Szczególnie dzieciaki. Jest grudzień, jest miesiącem, który są święta. Jest magicznym miesiącem na pewno i trzeba sobie pomagać. Jeśli ktoś ma taką możliwość, to trzeba się wspierać i trzeba sobie pomagać, bo pomaganie jest fajne. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, zostawcie subskrypcję i zachęcam do wpłaty pieniędzy. Pomóżmy zebrać te pieniądze, żeby skończyli tą świetlicę.